Teorii na najlepszy sposób wyjścia z długotrwałego okresu redukcji, czy też po prostu z długotrwałego okresu startu w zawodach jest wiele. Dzisiaj porozmawiamy sobie jednak o sposobie, który prawdopodobnie wykorzystuje w najlepszy sposób możliwości anaboliczne naszego organizmu na naszą korzyść. Czyli mówiąc inaczej, jak wykorzystać optymalnie okres reboundu po zawodach. What our plans, I talked to Matt, is we're going to push a little bit of a rebound here. And what I mean rebound is you're rebounding out of the show. So we just did, a 12 to 14 week prep where it was just intense, bringing the body weight down or bringing the fat levels down, trying to get as lean as we can. So now our body is, screaming to grow. Like it's called insulin sensitive. So it means it's sensitive to carbs, it's sensitive to food in general. It just soaks everything up. So rebounds are some of the funnest, one of the best phases I like to, being in bodybuilding, because everything you eat is just going, refilling glycogen in your muscles, you're expanding. It's almost like it's a cheat code, like everything you eat is going to the right places. So that's usually that, it could be, 1 to 3 months after a show is kind of the rebound phase where you're just super sensitive. If you did your prep right and you actually got super lean and now the body wants to grow. So you got to make sure that you get super lean first and actually create that stimulus to, be very anabolic right now, very sensitive. But now we can run with it. So we're going to try to push the weight back up, get back into the 260s, 270s here in the next month or two before we go into like a true full off season. We'll kind of do a little bit of different phases, kind of push up right now just on using food. Like I said, supplementation's extremely low. We took everything out. So it's just using food, using our training, and sleeping more to get recovery finally as well. So, and then Aby wykorzystać optymalnie okres tak zwanego odbicia po zawodach, czyli po prostu mówiąc reboundu, przede wszystkim musimy nasze ciało odpowiednio przygotować. Odpowiednio przygotować, mam na myśli tutaj być w długotrwałym deficycie i zejść do skrajnie możliwych niskich ilości tkanki tłuszczowej. Najlepszym okresem na wykorzystanie tego typu odbicia będzie okres oczywiście po startach w zawodach. Tutaj mamy przykład Brada Wilkinsa, który opowiada o swoim tegorocznym planie na to, jak wykorzystają z Mattem Jensenem swoje odbicie, ale zaraz przedstawię Wam jego plan, który stosował ówcześnie, czyli w roku poprzednim bodajże, w związku z tym, że tam opowiedział troszeczkę więcej na temat tego, jak oni planują wykorzystać ten okres. Zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób operuje się takimi rzeczami jak suplementacja zaawansowana, jedzenie oraz trening w tym okresie i dlaczego jest to tak istotne, aby te wszystkie parametry były na odpowiednim poziomie do tego, by maksymalizować możliwości anaboliczne naszego organizmu. Pamiętajmy, że długotrwały deficyt to moment dla naszego ciała, w którym mamy ogromny stres i wchodzenie na duże ilości środków, czy generalnie ciśnięcie zbyt mocne naszego organizmu w kierunku, który jeszcze mocniej będzie destruktywny dla naszego organizmu, nie jest najlepszym rozwiązaniem w tym okresie, a sam fakt bycia na długotrwałym deficycie powoduje, że nasze ciało jest chłonne jak gąbka i możemy wykorzystać możliwości anaboliczne bez konieczności mocnej suplementacji zaawansowanej, co oczywiście warto jest zrobić. You can call this a rebound phase, reverse dieting is a term, but in regards to that, you just need to set up something that you can come out of a show, coming out of a 12 to 16 week diet. You need to set yourself up for success leading, into the future after the show. So a lot of people like to set it up with like what they call as a reverse diet. It's like gradually increasing, calories back into your diet because you don't want to go too fast. You can't just, eat whatever you want post-show because a lot of that will just, turn into water, turn into inflammation. So you want to set yourself up best to continue to improve as a bodybuilder, to put on new muscle. Jak mówi Brad Wilkin, niektórzy robią tak zwany reverse dieting, czyli po prostu spokojnie dokładając kalorie, dochodzą do ilości kalorii, które mieli sprzed okresu przygotowań do zawodów. I jest to sposób, który teoretycznie może wydawać się dobrym, ze względu na to, że pozwala nam dużo dłużej utrzymać formę po zawodach, ale pamiętajmy, że wychodząc z okresu mocnego deficytu i dokładając po, 200, 300 nawet kalorii tygodniowo, zanim dojdziemy do okresu naszego zera kalorycznego, jesteśmy kolejne tygodnie w okresie deficytu, a zanim dojdziemy do realnego surplusu kalorycznego, czyli okresu, w którym rzeczywiście jesteśmy w stanie nakładać tkankę mięśniową z tytułu dodatniego bilansu energetycznego,
mijają kolejne tygodnie. I tak summa summarum, powiedzmy 4, 5, 6 tygodni zajmuje nam dojście w ogóle do jakiegoś pułapu plusu kalorycznego, co jeżeli chodzi o kwestię odbicia po zawodach i wykorzystania tego mocnego, że tak powiem, okresu anabolicznego i tej chłonności organizmu, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Dużo lepiej jest dodać większą ilość kalorii, czyli powiedzmy rzędu 1000, nawet 1500 kalorii na start, wychodząc mocno powyżej nasz bilans energetyczny, w taki sposób, abyśmy mocno wykorzystali wrażliwość insulinową i mogli faktycznie przez te 6, 8, 12 lub nawet 16 tygodni, jeżeli wszystko idzie w odpowiedni sposób, móc dokładać tkankę mięśniową w taki sposób, jaki oczekiwalibyśmy od okresu odbicia po zawodach. I remember, the most increases I've ever had, the best muscle building times I've had in my career have been in rebounding phases. So like, especially after that first show where, your body just went through a diet for the very first time. So it just your body is asking to be fed again. So I'm in that phase right now. The body is actually hungry. It wants to be fed. You were just depleting it for months. So the rebounding phase, the reverse dieting phase is very, very important for your future. So it's important to take it very serious. It's important to, set it up correctly. And you can do that by tracking, working with a coach. So don't just, what I advise, especially with my clients as well, is I'm gonna give you a free meal that night after, that night of the show. Maybe that Sunday, that Saturday or Sunday after, you eat whatever you want, maybe even that Monday. I usually just do about 2 days in a row and then get back on the plan. Because like I said, it's important to stay, sensitive, especially sensitive to carbs. You want to stay sensitive to food as long as you can, because that's where growth happens, is when you fully soak in that food. After, from your workouts, you train, there's very good training time because your body weight's lower. You can train very, very hard still, but then you are very responsive to food. So take advantage of that. Don't just throw 10,000 calories in there right away and, screw it all up. So I'm gonna be a very different kind of example here because of how much food I have to eat. So you'll see these totals are pretty high, but it's all relative. So this is relative to what I was eating on prep. I don't think my calories went under 4,000 calories. Maybe 3,800 was the lowest I got. Probably 4,000 during the prep, just because I have a very, very fast metabolism. And obviously I carry more muscle than the average person, so I have to feed that muscle. But I'm just someone that has to eat a lot of food. We've learned that. Matt even says that I probably eat the most food he's ever seen in any of his competitors ever. So you might think that's cool, but sometimes I think it's a curse. Just because there's so much that goes into it, especially with the carb up process for a show. You have to eat so much that, if something goes wrong, you don't know where it went wrong because you were eating so much food. So I just have to deal with it. And so, like I said, it's gonna be very relative, but I'm gonna show you guys what I have to do. And then, you can set up your own, rebound phase, whatever you want to call it, in your future after your shows as well. Brett wspomina tutaj o okresie bezpośrednio po zawodach, który ja nazywam okresem 48 godzin. To oznacza, że u siebie i u swoich zawodników daje okres 48 godzin na to, aby mogli się nacieszyć po prostu okresem postartowym i po tym okresie oczywiście czyścimy dietę i wchodzimy w okres na początku pewnego rodzaju czyszczenia, czyli te pierwsze 4, 5, 6, nawet do 7 dni są raczej okresem na niższych kaloriach, na niższych węglowodanach i po tym okresie dodaje już kalorii zdecydowanie mocniej, w taki sposób, aby móc faktycznie wykorzystać ten potencjał i nastawić się na wzrost w okresie właśnie odbicia po zawodach. Jak słyszeliście, Brett wspominał o tym, że właśnie najlepsze przyrosty robił w okresie bezpośrednio po startach i każdy zawodnik, który robi realny progres z roku na rok, powie dokładnie to samo. Najlepsze przyrosty robimy bezpośrednio po wyjściu z okresu startów. Protein was at 498 grams of 498 grams. Carbs was 750 grams. Fats were 162 grams, which gave us a grand total of 6,398 calories. So I'm currently eating 6,398 calories, and I plateaued. So I've been waking up at 259, 260 for the last 7 days, and with that check-in and Matt, we have to add 40 grams of carbs to meal 2. So I'm gonna have to find something. I'll probably add blueberries here or add more rice and grinds. He wants me to add a banana to the post-workout. So I'm gonna put a banana with this, just with that shake. So that'll be easy. I actually would be easy with just with that post-workout shake.
and then he wants me to put English muffins with meal 4. So I'll do 3 English muffins here and then add another English muffin to meal 5, which is the chicken, rice, and banana and almond butter meal. So I'm not sure I'm looking forward to that, but I'm gonna get it done. Like I said, the good thing is like I'm getting this down very easily and digestion is very, very good. Even better than it was on prep, which is like, that can go into kind of the PEDs and orals kind of things. You know, those mess with digestion a little bit. So now that, you know, we're going through a health phase, everything's cleaned out, I feel really good, but it's crazy is that I'm, you know, almost digesting food even better and metabolism is even higher. So I don't know where this is going to lead into the off season, but hopefully metabolism will slow down a little bit, and I think it will as we continue to, you know, I'm adding a cheat meal in probably every 3 days, 2-3 days, so that'll help slow it down a little bit just so we can not have to go up to like 8,000 calories just to get back up to 280. So this is a good example of someone that has to really have to fight with the food. I to jest kolejna rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, aby nie sugerować się innymi osobami. Ja oczywiście podaję tutaj przykład dość skrajny, bo przykład Breda Wilkinsa, który po pierwsze ma raczej elitarną genetykę, jeżeli chodzi o kwestię całej populacji na świecie, plus ma ten jaki pierwiastek, można powiedzieć, osoby, która je ogromne ilości jedzenia i potrzebuje ogromnych ilości jedzenia do tego, żeby w ogóle funkcjonować, więc takich ludzi oczywiście nie ma dużo, więc tutaj nie chciałbym, żeby ktokolwiek myślał, że po okresie startowym musimy wchodzić na 5 czy 6 tysięcy kalorii, tak jak zaraz pokaże tutaj Brett. Niemniej jednak musimy brać pod uwagę fakt, na jakiej kaloryczności kończyliśmy okres naszej poprzedniej masy, jakiej kaloryczności kończyliśmy okres naszych przygotowań do zawodów i znaleźć sobie takie liczby, które najlepiej odpowiadają momentowi, w którym jesteśmy w tym momencie, jeżeli chodzi o kwestię naszej podaży kalorycznej, a raczej kwestię podaży naszych makroskładników, bo o to się głównie rozbija. Więc to jest ważna rzecz i pamiętajcie o tym, że wszystkie zmiany, jakie wprowadzacie, musicie wprowadzać zgodnie ze swoimi parametrami, a niekoniecznie z tym, co zobaczyliście gdzieś tam w internecie. Niemniej jednak zasada zawsze jest ta sama. Musimy wejść na dodatni bilans energetyczny zaraz po okresie skrajnego deficytu i taka jest zasada nadrzędna dobrze przeprowadzonego reboundu. Jeżeli ten materiał okazał się dla Ciebie pomocny lub po prostu pozwolił Ci zabić czas w okresie na przykład porannego cardio, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i daj znać w komentarzu na dole. Dzięki wielkie i widzimy się w następnym materiale na kanale.